Na tych szerokościach geograficznych nigdzie na Ziemi już nie da się normalnie funkcjonować. Za kołem podbiegunowym ciężko jest wyżyć, temperatury są niskie, są wiatry, są wichury, mamy zorzę polarną. Natomiast w Laponii dzięki prądowi zatokowemu, który ogrzewa te właśnie północne rejony Europy, klimat jest taki, który jest do zaakceptowania dla ludzi i dla zwierząt. Nazywam się Maciej Słomiński. W 2016 roku minęło 20 lat, jak się zająłem psimi zaprzęgami. Myślę, że pasja była gdzieś tam głęboko w sercu, zaszczepiona już w młodzieńczych, dziecięcych wręcz latach. Pewnie z książek, pewnie z jakichś wakacyjnych przygód. Natomiast takim głównym bodźcem, takim zapalnikiem tego wszystkiego był wilk, który zagościł w moim życiu. Myślę, że i w moim sercu i pozostał tam i zawsze będzie we mnie. No i jakby ten wilk spowodował, że również te nasze stado, które powstało, ten wilk, się powiększyło o psy takie bardzo pierwotne, czyli o te właśnie syberyjskie husky, które wydały mi się, i rzeczywiście takie są, takie najbardziej zbliżone trybem życia, sposobem życia, nawet nie wyglądem, jak wiele osób sądzi, ale sposobem życia do tych dzikich wilków. Zaczęło się oczywiście od jednego psa, od suczki imieniem Jela, drobna syberyjska husky, która stworzyła w sumie takie podwaliny tego stada razem z tym wilkiem Maxem, ale już niedługo, bo w ciągu pół roku już miałem tych piesków 5, także ci, którzy mają husky syberyjskie czy jakieś inne psy zaprzęgowe, wiedzą, że jeden to nie czuje się dobrze, muszą być co najmniej 2. Natomiast jeżeli chcemy mieć już jakieś, marzymy o przygodach, o wyprawach, wtedy tych piesków się pojawia w naszym życiu kilka. Wyprawy do Laponii robię dla siebie troszeczkę, tylko formuła, którą przyjąłem, jest specyficzna, bo wiadomo, wszystkie wyprawy na północ wiążą się z potężnym kosztem. Dla przeciętnie zarabiającego Polaka wyjazd z psimi zaprzęgami, czy w ogóle wyprawa północna jest to duże wyzwanie finansowe, dlatego wielu kolegów, znajomych zabiegają o jakieś wsparcie, o jakichś sponsorów. Ja nie za bardzo się na to nadaje, dlatego wymyśliłem taką formułę, że zabieram ludzi, którzy również mają taką pasję, również marzą o takich wyprawach, nie mogą trzymać swoich psów i poświęcać im całego swojego życia, ale są skłonni, są w stanie współfinansować te nasze wyjazdy. W związku z tym te wyprawy od początku były takie właśnie wieloosobowe, gdzie ja wspólnie z przyjaciółmi, użyczając swoich wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim sprzętu i tych piesków, właśnie te wyprawy prowadzę już od 2008 roku. Stawianie czoła wyzwaniom, które niesie Arktyka,
jest pewnego rodzaju katarzis, takim oczyszczeniem od tych codziennych takich problemów, które wydają nam się poważne, a z perspektywy Laponii tak naprawdę są błahe. Tutaj najważniejsze jest to, żeby mieć gorącą wodę na herbatę, żeby psy były najedzone, żeby mieć ciepły i suchy śpiwór. Dlatego ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mówią, że potrzebują kilku dni, a po kilku dniach już się odrywają, totalnie się resetują i osiągają coś, czego nigdzie indziej podczas wakacji, nawet na nartach w pięknych kurortach nie są w stanie osiągnąć. W tym roku zabraliśmy ze sobą 40 psów zaprzęgowych. Są to psy Alaskan Husky, głównie w różnych typach. Niektóre są nieco bardziej ofutrzone, są to psy takie typowo wyprawowe, natomiast niektóre z mniejszym futrem to są psy bardziej sportowe, bardziej wyścigowe. Tym musimy nieco więcej uwagi poświęcać. Gdy są wiatry, zakładamy im kurteczki, czasami ścielimy im słomę. Natomiast myślę, że wszystkie psy, wiem o tym, że wszystkie psy czekają zawsze równie mocno jak ja na te wyprawy. Nie wszyscy mogą te psy trzymać w domu, dlatego od kilku lat, myślę ponad 10 lat się staram umożliwić kontakt z przyrodą i z psimi zaprzęgami właśnie tym, którzy nie mogą tych psów trzymać, się zajmować nimi na co dzień, a chcieliby tego również doświadczyć. Gdy jesteśmy w Polsce i zbliża się czas wyprawy, psy już zauważają tą ekscytację, te przygotowania i wtedy zaczyna się pewnego rodzaju pobudzenie w stadzie. Wszystkie psy wyją, cieszą się, domagają się, żeby ich również zabrać tam na tą ekspedycję, żeby o nich nie zapomnieć. Dlatego jestem przekonany, że również dla nich jest to pewnego rodzaju ich sens życia, te wyprawy. Sandra falar soye lo havitik sho